USA, czyli United States of America 2023 w wykonaniu tego jegomościa. Szybki temat, znaczy w sumie to dla was jest szybki, bo dla nas to jest 10 godzin na dupie w samolocie, co zawsze jest najgorszym fragmentem wyjazdu do Stanów. Obieramy kierunek Chicago, a właściwie to Chicago. Cofamy zegarek o 6 godzin, w Polsce środek nocy, u nas 21. Pakujemy się, przyjeżdżają po nas dwa godne sprzęty, Escalade, S-klasa, no chciałoby się rzec. VIP, Jedziemy w stronę miasta i jak zawsze, pewnie nikogo z was to nie dziwi, nic się tutaj nie zmieniło, mają rozmach. Jedzie z nami ten oto ziomal, ogólnie więcej opowiem wam o nim później, ale tak żebyście wiedzieli co to za morda w ogóle, to może powiem wam, że jakby to nazwać, kuma nasz styl egzystencji. Na dowód długo czekać nie trzeba, czarny Escalade się toczy, światła policyjne odpalone, cyk. On myśli, że ty go zatrzymujesz. Ogólnie ja to jestem troszeczkę w szoku. Myślałem, że w USA za takie rzeczy to strzelają do ciebie bez żadnej gadki. Tymczasem nasz przewodnik postanawia rozwiać moje wątpliwości. Czyli za drift na ulicy nie zatrzymują? Nikt. Zero. Mają to w Dokładnie. Ale w ogóle policji tutaj nic nie obchodzi, dopóki kogoś nie zastrzelisz? Dokładnie. Gadasz głupoty. Poważnie ci mówię. Bo my to będziemy weryfikować, żeby nie było na ciebie. Następny dzień po przylocie to jet lag. Wstajesz o 5 rano, wydaje ci się, że jest popołudnie. Jesteś zmielony do tego stopnia, że jedyne do czego się nadajesz to jest, nie wiem, spacer i to jeszcze we łbie z niewyspania się i dziwnie to z boku może wyglądać. Ale ogólnie ten etap jest dość mało kontentowy, trzeba go po prostu przetrwać. Ze mną jest podwójnie źle jak się nudzę i jestem zmęczony, bo przychodzą mi do głowy pomysły z kategorii tych genialnych. Driftowcz idę kupić w Stanach, jestem. Chodźcie. Nie myślcie, że tak i bez powodu. Z powodem i to jakże szczytnym. Zabrać go na jakiś tor chciałem i nagrać dla was coś interesującego. Doszło nawet do wstępnych oględzin. Nissanex V8 z Corvetty, 450 koni, ładny taki całkiem, estetycznie jest nawet wykonany, tylko ceną mi skrzydła podcięli. Jestem dobry w bezsensowne wydawanie pieniędzy. Grażyna idzie. Na temat 13 000 wydanych właśnie. Ilu? 13 kobla. Tego odmówić akurat sobie nie mogę. Ale 50 kloca dolarów za taki set to jest przegięcie pały nawet dla mnie. 222 000 pelenów. Kulturalnie więc daję znać, że jestem skromnym chłopakiem z Polski i nie dysponuję takimi kwotami. Pomagam zakryć sprzęta, a korzystając z gościnności chłopaków z warsztatu, udaje mi się dla was nagrać dwa fajne, interesujące temaciki. Patrzcie. Trafiliśmy do raju. Patrzcie to. Ściana za mną. Same felgi. I to jakie felgi? Chodź, gościu. Tu. Patrz tu, patrz tu. Tu. Gościu. Chodź dalej. Mejsterki. I tutaj niżej też są. Takie jak mam do RX-7. Mać, w raju jesteśmy, w raju. Codziennie bym zapierdolał na innej rodzy. Daj kamerę i pokażę wam, jak pomieszczenie obok to wszystko tutaj wygląda. Patrzcie, jaki wielki warsztat, podnośnik na podnośniku, ładna biała posadzka, wysoko. Chłopaki pracują przy projektach, do tego wszystkiego od razu mają magazyn, nawet wycinanie CNC. Ale jest jeden samochód, który zwłaszcza zwraca tutaj moją uwagę, a mianowicie RX-7. Kierownica po lewej stronie, czyli tu, gdzie być powinna i chodźcie, bo to jest piękne. Od razu widać, że mamy tutaj gracza naprawdę nie byle jakiego. Jak nie mieści ci się nawet ten taki ciasny, płaski filtr powietrza, tylko musisz założyć tylko i wyłącznie kratkę, to wiedz, że turbo jest duże. 3 rotor. Standardowo brzmi to jeszcze fajnie, jak masz 4 rotory, bo nazywasz to wtedy quadrotorem. Natomiast tutaj free rotor, czyli RX-7, które generuje na kołach 780 koni mechanicznych mocy. W zajebistym czerwonym kolorze, w zajebistym pakiecie i na chwilę obecną niestety nie jest do sprzedania. Gdyby tak było, to pewnie już byśmy rozmawiali. Natomiast gdyby miała być do sprzedania, to jest ciekawostka, 85 000 dolarów, czyli w przeliczniku w okolicach 400 000 złotych. Moim zdaniem tyle warte ze względu na to, że na 3 rotorach tych motorów nie ma praktycznie w ogóle, a samochód jest gigantycznym unikatem.
A unikatem na sklepie u chłopaków są też niektóre kierownice. Limitowane edycje, tak więc... Każdy jakieś pamiątki zbiera, tak? Jedni magnesy biorą, drudzy kieliszki, trzeci kartki pocztowe. Ja też mam jakieś hobby, tak? You look like, what's his name? Vin Diesel. Vin Diesel, yeah. Ride or die. A tak na poważnie to nagraliśmy fajną rzecz. Nie kupiłem driftowozu, nie chciałem więc wychodzić z pustymi rękoma, jak taki typowy sort kupującego, których ja zawsze nazywam oglądacze. A few moments later. Ten ziomek przewodnik ma fajne zabawki na garażu. Ma też bardzo fajne znajomości i zaraz w bardzo fajne miejsce was również zabiorę. Ale nie możemy przecież pojechać tam jak ludzie. Ten świr ma na garażu, uwaga, bo możecie myśleć, że wam się przesłyszało, kuloodpornego sprintera. Kuloodpornego z zabudową z tyłu. Taki dla raperów albo dla polityków. Do tego z systemem gadania do zewnątrz. Proszę się zatrzymać! Proszę się zatrzymać! Ja pierdolę, duże dzieci. Godzina drogi, ale tak jak powiedziałem, warto, bo fajne miejsce. Cały odcinek bym mógł w tym miejscu zrobić, ale postaram się to streścić, co by nudy tutaj nie było. Od razu wjeżdżam, bo... Jest Aventador 2, jest Huracan. Widzę przed sobą jeszcze jednego Aventadora. Gdyby tego wszystkiego było mało, to chcę wam powiedzieć, że tych samochodów jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Podnieśmy kamerę troszeczkę do góry, zobaczmy ile tego jest, a teraz na dokładkę powiem wam. Na przykład, że większość z nich posiada dwie turbiny. V10 w R8, chodźcie zobaczcie z bliska, jaka ładna folia. Chciałbym coś okleić w tą folię, nie widziałem jej nigdy na żywo, wygląda zajebiście. Chodźcie tu, Huracan, dwa świstaki, co widzicie w tym momencie na przebitce i gdyby tego było mało, to jest ich tutaj więcej. Przejdźmy sobie tutaj. Czarna sztuka, Performante, ta konkretnie na sprzedaż, zresztą jak wszystkie inne, ale ta konkretnie bardzo mocna. 1500 koni mechanicznych, na sprzedaż za $425 000. Samochody wyglądają tutaj obłędnie, jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo i można by pomyśleć, że ten showroom wystarczy. Ale wtedy przeniesiemy się za te drzwi i okaże się, że to jeszcze nie wszystko. Taki oto jegomość, ja przy wzroście niemalże 2 metrów jestem przy nim wręcz malutki. Do tego wszystkiego detale, jak na przykład antenka, która zmieniona w pocisk i to nie byle jakiego kalibru. Wygląda to zajebiście, ale jest tutaj duet, który bardzo chciałbym wam pokazać, ze względu na to, że jest to niesamowity kontrast. STO. V10, samochód, który pewnie bardzo dobrze znacie, jako że szczęśliwym posiadaczem STO jestem. Ale w momencie, kiedy podejdziemy tutaj do tyłu, schylimy się i zobaczymy tego wielkiego, napompowanego kapora z napisem Toyo, no to przychodzi nam do głowy, a coś tu jest chyba nie tak, coś tu może być na rzeczy, podnosimy głowę do góry i widzimy napis Twin Turbo. Moi kochani, V10 STO, samochód, który w 75% wykonany jest z karbonu, z 2 dodatkowymi świstakami i mocą 1500 koni mechanicznych. Jak bardzo to smaży kapcia? No, chciałoby się rzec, nie wiem, lecz się domyślam, ale ja wiem, jak bardzo to smaży kapcia, ze względu na to, że to nawet w serii jest samochód, który ma bardzo dużą tendencję do ślizgania się. I teraz duet, w którym stawiamy STO, a obok gigantycznego Culinana, to wręcz piękny duet. I zapamiętajcie co mówię. Lecimy. Houston w Teksasie, USA. Stan, w którym średnia rocznych opadów to 12 cm. I wiecie co? Te 12 centymetrów spadło akurat dzisiaj w nocy. Pan meteorolog się pomylił. Przyjechaliśmy tutaj, gdzie średnia roczna temperatura to 21 stopni Celsjusza. Ile stopni Celsjusza jest tutaj dzisiaj? Rano 7, w tym momencie 11. Czy to jest możliwe, żeby impreza, na której się znajdujemy, żeby to, co się tutaj dzieje nieprzerwanie od ponad 10 lat, zostało po raz pierwszy od tych ponad 10 lat odwołane ze względu na opady deszczu? Nie, standardowo nie jest to możliwe. Sytuacja, w której tutaj przylecieliśmy, jest właściwie gwarancją tego, że zostanie to odwołane. Powiem wam, że mamy niefart. Pamiętacie, jak w zeszłym roku polecieliśmy do Salt Lake City na wyścigi na wyschniętych jeziorach? Wtedy też zostały one odwołane przez opady deszczu. Tutaj jest dokładnie to samo. Byliśmy tutaj wczoraj, chcieliśmy do was zacząć gadać, ale tak potężnie wiał tutaj wiatr, że nie byłem w stanie totalnie nic powiedzieć do kamery. Za moment przeprowadzę was po parku maszyn, na którym teraz się znajdujemy, w dniu wczorajszym, kiedy jedyne co mogliśmy zrobić, to zajebiście to wszystko nagrać, a
ja będę musiał do was gadać narracją. Natomiast dzisiaj tutaj, kiedy padła informacja o tym, że impreza zostaje odwołana, wszyscy zaczęli się zbierać. I wiecie co, złapaliśmy szybko za kamerę, przyjechaliśmy tutaj na miejsce i postaram się wam przedstawić jeszcze kilka sprzętów, które naprawdę są tutaj warte uwagi. Ze względu na to, że mamy bardzo mało czasu, bez zbędnego przeciągania, zaczniemy sobie od tematu nie byle jakiego, albowiem tutaj, na tej ziemi, trwa święta wojna, o której wam opowiem. I zacznę od strony numer 1, czyli Nissany GT-R. Ale jaka wojna? Przecież Amerykanie zawsze w tym motorsporcie przedstawiają się jako tacy pokojowi. Muszę wam to wytłumaczyć od samego początku, żebyście wiedzieli, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Mamy dwa główne obozy tutaj na wyścigach na ćwiartkę i na rolling wyścigach. T1 to obóz, w którym ja w tym momencie się znajduję. Ich baza główna to Nissany GT-R R35. 3500 koni mechanicznych, popierdolone moce i naprawdę czasy nie z tej ziemi. Ich największa konkurencja to UR, czyli skrót od Underground Racing. To marka, która działa głównie na Audi R8 oraz na Huracanach. Te dwa teamy naprawdę się nienawidzą, a pech chciał, że UR, Underground Racing, wczoraj podczas eliminacji rozwalił swój najgrubszy samochód i zostały im samochody rezerwowe. Sprytnie wykorzystało to T1 Racing, bezwzględnie miażdżąc Underground w finałach. Co się później stało? No wylało się szambo. T1 wrzuciło na Instagrama oraz na TikToka masę memów, które w tym momencie wyświetlają się wam u góry. Więc święta wojna T1 kontra UR nabrała jeszcze większego rozpędu ze względu na to, że Underground strasznie się f***wił, że T1 robi sobie z nich szyderę w internecie. Zaczęły się nawet przepychanki, mało tego wszystkiego, z prywatnej grupy na Messengerze, w której jest jeden z naszych znajomych. Dowiadujemy się nawet, że ktoś z kimś chciał się tutaj w Teksasie strzelać. Czy jest grubo? No jest grubo. Czy sprzęty, które w tym momencie widzicie za moimi plecami, które widzicie na przebitkach, są grube? Tak. Czy ten GT-R nawet nie przypomina standardowego R35? Oczywiście, że nie przypomina. Czy to, jak te samochody wręcz tutaj przenoszą się w czasie, jest naprawdę p***ane? Z ręką na sercu obiecuję wam, że to wygląda absolutnie nie z tej ziemi. Skoro wiecie już, jak wygląda wojna na tych wyścigach, to możemy lecieć z tematem dalej. Underground niestety szybko się spakował i zawinął. Nie mieli swojego flagowego auta, dodatkowo przegrali w finale, a następnie ilość memów i zaczepek od T1 na Instagramie nie pomagała. Ich samochody to naprawdę nieziemska liga, a wiele z nich pewnie nawet kojarzycie. Mówię wam o tym, żeby wyjaśnić, czemu nagrałem gadkę w obozie T1, a nie odwiedziłem drugiej strony. Zwyczajnie już jej nie było. Oni już pojechali, ale jest tutaj masa samochodów na bazie, których oni pracują. Jakbym miał strzelić, to tutaj na TX2K w okolicach 30-35 sztuk Huracanów i absolutnie wszystkie posiadają dwa świstaki z tyłu. Ta konkretnie sztuka, pozwólcie, że usiądę, bo troszeczkę się zdoktoryzuję, a to, co chcę wam przekazać, jest bardzo interesujące. Posiada nie byle jakie świstaki. Są olbrzymie. A sytuacja, w której ja mówię troszeczkę bliżej rury wydechowej, powoduje, że ja słyszę echo. Nie wiem, czy wy to echo też słyszycie, natomiast rura jest naprawdę olbrzymiej średnicy ze względu na to, że wbija się tam praktycznie moja pięść. Ta konkretnie sztuka po mojej lewej to 2200 koni mechanicznych i co ciekawe, właściciel tego samochodu porusza się nim po drogach publicznych. Ciekawostka jest taka, że zrobienie w okolicach 1000-1050 koni mechanicznych w Huracanie Twin Turbo nie wymaga tak naprawdę dużo. To Stage 1 w okolicach 150-200-220 tysięcy złotych. Natomiast chcemy już mieć 100 koni więcej, 200 koni więcej. Musimy zacząć ingerować w napęd, musimy wsadzić większe świstaki, musimy dokonywać coraz większych zmian. 2200 koni mechanicznych to w okolicach 250 tysięcy, ale dolarów. Co za tym idzie, to praktycznie drugi Huracan. Czy ten samochód jest szybki? Jest piekielnie szybki. Jak to wyhamować? No mamy ceramikę, jest już więc całkiem nieźle. Ale mamy tutaj też takie, chodźcie bliżej, takie oto customowe, tutaj elegancko mocowanko i to jest mocowanie na spadochron. Co za tym idzie, jak mamy Huracana, który z tyłu ma dwa świstaki, a hamować musi przy pomocy spadochronu, no to wiemy już, że żartów nie ma. Chciałbym jeszcze wrócić do tematu tej świętej wojny T1 kontra Underground Racing. T1 na pracę przy GT-R-ze, patrząc obiektywnym okiem, ma już 12 lat. Od 12 lat GT-R-y pojawiają się w dragu, w związku z tym ta buda przez 12 lat jest dopracowywana, żeby była jak najszybsza.
hurakany, takie jak ten, UR wprowadził do wyścigu w okolicach 2 lat temu. Co za tym idzie, obiektywnie patrząc, jeżeli UR jest w stanie zrobić hurakana w ciągu 2 lat, który jest bardzo bliski temu, żeby zagrozić GTR-owi, który na rynku od ponad 12 lat, to wszystko wskazuje na to, że to dokładnie takie sprzęty jak ten przejmą tę dyscyplinę sportu w ciągu najbliższych sezonów. Chodźmy zatem dalej. Ale na tym wydarzeniu nie samymi Lambo i GTR się żyje. Muszę przyznać, że jest ich zdecydowanie najwięcej, wręcz dominują w parku maszyn. Ale można też znaleźć klasyczne wydanie na 1/4 mili. Big Block o pojemności 10 litrów, kompresor i jakieś absurdalne moce, które, uwaga, idą w parze ze spalaniem. Ciekawostka ryje czerep. Ten dragster spala zbiornik 25 litrów paliwa podczas dojazdu na linię startu, palenia gumy na rozgrzanie i przejeździe 1/4 mili. Tor w Houston jest w topce rankingów torów na ćwiartki w całych Stanach, a co za tym idzie, w sumie też na całym świecie. Za moment wejdziemy na tor i opowiem wam, jak to wszystko wygląda zza kulis. Zastanawiam się, czy nagrania, które widzicie na ekranie, oddają to, jaki klimat panuje w parku maszyn podczas dnia, w którym chociaż do momentu opadów ekipy mogły się ścigać. Panie montażysta, proszę tu puścić jakąś fajną muzę na moment i pokazać, jak to się robi. Ze względu na mój olbrzymi sentyment do samochodów japońskich i ze względu na to, że w Polsce powoli kończy się budować moja Supra, chciałbym jeszcze sekundę uwagi poświęcić budzie, która tutaj w Teksasie na wyścigach zyskuje coraz większą popularność. Mam nadzieję, że moja Supra w Polsce będzie czymś naprawdę grubym, ze względu na to, że to, co tworzymy na skalę naszego kraju, to przedsięwzięcie nie byle jakie. A przedsięwzięciem nie byle jakim już teraz jest sprzęt, który za moimi plecami na chwilę obecną najszybsza Supra A90 MK5 na świecie, 7,98 na ćwiarę. Pozwólcie, że przejdziemy do środka ze względu na to, że dzisiaj strasznie wieje wiatr, a tutaj będziemy mieli znacznie lepszą akustykę i również nie byle jaki sprzęt, ponieważ ta czerwona jest trzecia co do prędkości na ćwiarę na świecie. 3-litrówka, która tutaj została zostawiona, to dokładnie taka sama 3-litrówka, z jaką ten samochód wyjeżdża z salonu. Oczywiście osprzęt nie ma nic wspólnego z serią. Nie ma nic wspólnego z serią również olbrzymie turbo, system nitro oraz to, że ten samochód już teraz generuje 1250 koni mechanicznych mocy. To podobne wartości do tego, co chcemy zapakować do naszego Strokera 3,3 z 2JZ. Moi kochani, chciałbym wam powiedzieć, że Supry tutaj na wyścigach będą zyskiwały coraz większą popularność i mam wrażenie, że będą coraz szybsze. Ze względu na to, że uwaga i nie p***le głupot, wyglądają tutaj naprawdę dobrze, ale co ten wygląd ma do tego, że te samochody będą coraz szybsze? Otóż to, że dla Amerykanów bardzo ważne jest to, że te samochody dobrze wyglądają. Dla nich musi być show, co za tym idzie, jeżeli samochód daje show, warto inwestować w to, żeby był on coraz szybszy. Pieniądze idą w parze z tym, żeby samochód jak najbardziej zapał. Co za tym idzie, w następnych latach możemy spodziewać się, że te Supry będą tylko i wyłącznie szybsze i coraz bardziej popularne. Co może głośniej krzyczeć, że znajdujemy się w Stanach Zjednoczonych niż gigantyczna wręcz opona typu slick, zwłaszcza w sytuacji, w której zamontowana jest na traktor. No nic głośniej krzyczeć nie może, ale nie jest to taki zwykły traktor, jest to maszyna, która może uchylić rąbka tajemnicy, która mnie przynajmniej za dzieciaka dręczyła. Oglądałem wyścigi na ćwierćmili i zastanawiałem się, dlaczego te samochody mają być możliwie jak najszybsze, a oni polewają cały ten tor wodą. No przecież to wszystko się świeci, a powinny mieć jak najwięcej trakcji. Szybko okazało się, że to tylko i wyłącznie złudzenie
złudzenie optyczne. Ale czemu więc on się tak świeci? No już wam wyjaśniam, a właściwie to wyjaśnia wam to ta maszyna, a ja wyjaśnię wam tylko, w jaki sposób to działa. Zejdźmy sobie na dół i zobaczcie. To jest opona slick, która jest tutaj zamontowana po całej szerokości. Następnie za pomocą tej prasy za tym traktorem jest dociskana do asfaltu. Następnie ten traktor przez całą długość toru przejeżdża. Co za tym idzie, pali gumę przez całą długość i przez całą szerokość. Efekt jest taki, jakby ktoś jechał i palił gumę samochodem po całej szerokości tego toru. W związku z tym mamy nagumowany cały asfalt. Kojarzycie to uczucie, kiedy spalicie gumę, dotkniecie tej rozgrzanej opony, ona zostawi wam taki osad na palcach, on się strasznie klei. No to jest dokładnie to. No ale można pomyśleć, przecież za chwilę się to przestaje kleić i zaczyna się suszyć. Ale oni po całej długości rozlewają chemię, która ma za zadanie utrzymać tą gumę roztopioną przez cały czas. Sytuacja, w której w Teksasie średnio jest ponad 30-35 stopni Celsjusza, tylko oczywiście nie dziś, to sytuacja, w której cały ten asfalt tak bardzo się klei, że jeżeli mamy nie za mocno zasznurowanego buta, to potrafi nam on go przykleić i zostawić na torze, a później jest go zwyczajnie ciężko oderwać. Tak samo potraktowana jest cała linia hamowania. Co za tym idzie, jeżeli jest tak skrajnie przyczepnie, że aż ściąga nam buta z nogi, a samochód ma na przykład 3000 koni mechanicznych i gigantyczną, niskociśnieniową oponę, no to nic innego jak idealny wręcz przepis na urywanie półosi oraz skrzyń biegów. Możemy lecieć dalej, bo mam dla was jeszcze jedną ciekawostkę. Co jeżeli spadnie deszcz? Bo wtedy mamy problem. I to problem z gatunku tych długich problemów. 1600 metrów, 400 na wyścig z lewej, 400 z prawej, 400 na hamowanie z prawej i 400 na hamowanie z lewej. Łącznie 1600 metrów problemu. Sytuacja taka jak wczoraj. Napadało nam zbyt dużo wody, napadało nam zbyt dużo deszczu. Cała ta struktura jest do zerwania, uwaga, w sposób ręczny. Ludzie przy użyciu palników takich samych jak do kładzenia papy na dachu muszą przejść całą długość, zarówno z lewej, jak i z prawej strony, aby ręcznie zerwać to wszystko. Co gdybyśmy tego nie zerwali? No problem mógłby być bardzo duży. Samochody przy tak trakcyjnej oponie i tak gigantycznej ilości mocy z każdym przejazdem zrywałyby tą strukturę. Bardzo duże zagrożenie więc dla kierowców, no bo z każdym oberwaniem trakcja byłaby coraz słabsza, 10., 15., 20. czy 50. kierowca mógłby się rozwalić. Problem byłby również dla kibiców, zagrożenie byłoby również dla kibiców. Sytuacja, w której samochód z taką mocą odkleja kawałek, ten wystrzeliwuje na paręset metrów do góry, no przecież on musi w końcu spaść. Co jeżeli spadnie na przykład na 5, 7, 10 czy 15-letnie dziecko, które niczego nieświadome siedzi sobie na trybunach, a nagle ni stąd, ni zowąd z góry przepaławia go jakiś fragment toru. Abstrakcja, ale nie można tak. No i musieli wszystko opierdzić, zerwać, wyrzucić do tych beczek, a następnie muszą wszystko położyć od nowa. Iść pan w z taką robotą. Nie bez powodu właśnie żółta R8 za moimi plecami wyjechała. Poznajcie tego gościa. Yo, Johnny. What's up, man? Say something to Polish people. Hey, hello everyone in Poland, from the US. Chciałem temu ziomalowi bardzo podziękować, bo zgodził się, żebyśmy wyjechali na ulicę jego R8. Ta, którą w tym momencie widzicie na przebitkach, to sprzęt, który ma 1400 koni mechanicznych na kołach. Jeździ na paliwo E85, czyli etanol, dokładnie tak samo jak driftowozy, którymi ja jeżdżę w Polsce. W tym momencie grzejemy olej, wyjeżdżamy na ulicę Teksasu samochodem, który, uwaga, ma z tyłu spadochron! Gada zajebiście! Do tego wszystkiego powiem wam szczerze, że świeża z 2017 roku, żółta w tym słońcu, wygląda zajebiście. To co, zróbmy to! 1400 koni ze spadochronem na ulicach Teksasu. Hey mate, I think this car is fucking fast. It's a little fast. Yeah, it's a little. Just a little. Just a little is okay. So the second R8 is going with us, yeah? Yeah, he'll come with us. He's 2000 horsepower? Yeah, more than 2,000. So he's not a little bit fast, but fast. Very fast. A bit Little, fast. that's very. Okay, okay. That's what we need on that channel. Yeah, very fast car. How fast is this at the quarter mile? 8.4, 8.4. 8.4. Okay. If you are under 9, you are fast. Yeah, oh yeah. Definitely under 9. Now it's on low boost or high boost? It's a low boost right now. So it's
like 1,000 horses. 1200. My transmission's not even in the temperature yet. It's too cold. So we have to wait Yeah. to get some gas in. Yeah. A few moments later. Ale to zadupca! Oh man, it's fast. That's fast. Yeah, it is. Okay, our plan is maximum gas with a Maximum gas. 208 behind this turn, yeah? Yeah, after the turn. Okay, let's do it. No problem with the transmission. No i mamy problem, jak to zawsze w motorsporcie, nie tylko w Polsce, ale i w Stanach Zjednoczonych. Coś jest nie tak. W tym momencie padła skrzynia biegów. Jak tylko dodamy troszeczkę bardziej agresywnie gaz, to przerzuca z 2 na 6, po czym przerzuca na neutrala. Trzeba zgasić samochód, odpalić od nowa. Ziomek nie wie co, to mówi, że wczoraj miał dokładnie to samo podczas wyścigu, ale myślał, że mu przeszło i że to była tylko i wyłącznie wina temperatury. No jak się okazało, to nie. W każdym razie ja mu współczuję, wiem jak to jest, jak przyjeżdżasz na zawody i pada ci skrzynia albo coś w tym klimacie. But no worries, mate. It happens, man. You will fix it. Motorsports, it happens. Yeah, that's right. It's all good. It's a motorsport. That's it. It happens. If you fix it tomorrow. It's Friday then. No i tak, kurwa, wracamy teraz z prędkością. Now you are fucking fast. Yeah, now we're real fast. Wracamy z prędkością 34 mile na godzinę. Jest fajnie. It's Friday then. Nie, this is motorsport. Cytując ziomala, ja zawsze powtarzam, że w tym motorsporcie te rzeczy lubią się zepsuć i najzwyczajniej w świecie czasem po prostu wypierdolić. Tak też było w tym przypadku. Padła skrzynia biegów. Czy będzie działać? Nie wiem, lecz się domyślam. Jak zawsze w tym przypadku jest drogo. Pomyślcie sobie, moi kochani, że pokazałem wam w tym filmie całkiem sporo zajebistych rzeczy ze Stanów Zjednoczonych. Było tutaj naprawdę intensywnie, a to tylko i wyłącznie pierwszy film z kategorii USA. Będzie ich tylko i wyłącznie więcej, będą coraz grubsze i będą pokazywać coraz fajniejsze tematy. Jako spoiler mogę wam powiedzieć, że w następnych filmach skupimy się na przykład na silniku typu Big Block, a niedługo również w Polsce skupimy się na silniku typu Big Block. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zostaw subskrypcję na tym kanale. Jeżeli chcesz więcej tego typu treści, to zostaw łapeczkę w górę. Film ci się podobał? Zostaw komentarz dla zwiększenia zasięgu. Odmeldowuję, wszystkiego dobrego dla was, no i co? Zbędnym słowem ustnie kalam, w Amerykę zapie... Nara.